Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na eleganckie ciasto, które idealnie wprowadzi nas w jesienny nastrój. Tym razem na nasze stoły trafi jabłecznik, łączący w sobie puszysty biszkopt, lekko kwaskowe jabłka i przyjemną kremową warstwę bitej śmietany. A wszystko to pokryje gruba warstwa aromatycznego cynamonu. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione ciasta z jabłkami. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego pysznego ciasta zaczynam od składników suchych, których w tym przypadku jest niewiele. 90 g mąki tortowej i 30 g skrobi ziemniaczanej przesiewam przez drobne sitko, a następnie krótko mieszam tylko do równego rozprowadzenia skrobi w mące. Tak przygotowane składniki suche na chwilę odstawiam i zajmuję się najważniejszym elementem biszkoptu, czyli białkami. Do dużej miski przelewam 4 białka dużych jaj i dodaję do nich niewielką szczyptę soli. Białka ubijam przy pomocy miksera do momentu, w którym łopatki zaczną zostawiać na nich wyraźny ślad. Polecam zacząć ubijanie od niskich obrotów i stopniowo zwiększać moc miksera wraz ze wzrostem objętości białek. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji zwiększam obroty miksera na średnio wysokie i zaczynam dodawać do białek 120 g drobnego białego cukru. Robię to partiami po około łyżce naraz i za każdym razem dokładnie ubijam zawartość naczynia przez co najmniej 30 sekund do całkowitego rozpuszczenia cukru. Nie spieszcie się z tym, bo ten krok jest absolutnie kluczowy dla udanego biszkoptu, szczególnie takiego, do którego nie dodajemy proszku do pieczenia. Im więcej powietrza zamkniecie teraz w białkach, tym puszystszy będzie gotowy biszkopt. Po dodaniu całego cukru dodaję do białek 4 żółtka. Ponownie robię to powoli, po jednym naraz i za każdym razem dokładnie łączę je z białkami przed dodaniem kolejnego. Żółtka mieszam z białkami już na średnio niskich obrotach miksera, starając się przy tym nie wybić zbyt dużo powietrza z białek. Po dodaniu żółtek masa się lekko upłynni, ale nadal powinna zostać puszysta. Na tym etapie pozostaje mi już tylko dodać składniki suche. Robię to w 2 partiach po kilka łyżek naraz. Każdą porcję mąki delikatnie łączę z jajkami przy pomocy silikonowej szpatułki, tylko do chwili, kiedy przestaje widzieć suchy proszek. Trzeba zrobić to na tyle delikatnie, żeby nie wybić powietrza z jajek. Jeśli przemieszacie ciasto, biszkopt nie wyrośnie i prawdopodobnie wyjdzie bardzo zbity, a przecież nie o taki efekt nam chodzi. Gotowe ciasto biszkoptowe przelewam do formy o wymiarach 18 na 28 cm. Spod blaszki wyłożyłem papierem do pieczenia, ale boki pozostawiłem suche i czyste. Doświadczone gospodynie i gospodarze to wiedzą, ale zawsze warto to zaznaczyć. Ciasto biszkoptowe powinno przykleić się do boków blaszki, żeby gotowy biszkopt nie opadł w trakcie studzenia. Dzięki temu powinien też pozostać równy na całej powierzchni, co ułatwi później podział ciasta. Ciasto delikatnie wyrównuję silikonową szpatułką, a następnie piekę w piekarniku rozgrzanym do 170 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół przez 30-35 minut do suchego patyczka. W tym czasie zajmuję się przygotowaniem nasączenia do naszego jabłecznika. Do niewielkiego dzbanka przelewam 100 ml chłodnej, przygotowanej wody i taką samą ilość amaretto, a następnie dokładnie mieszam do całkowitego połączenia się płynów. Poza delikatnym smakiem migdałów alkohol nie jest w cieście wyczuwalny, ale jeśli jabłecznik mają jeść dzieci, możecie zamienić likier na zaparzoną herbatę lub wodę z dodatkiem cukru i soku z cytryny. Gotowy poncz odstawiam do chwili, kiedy będzie potrzebny. Po około 30 minutach wyciągam biszkopt z piekarnika i od razu rzucam nim o blat z wysokości około 30-40 cm. To pozwoli gwałtownie wybić z niego powietrze, przez co ciasto nie opadnie w trakcie studzenia. Tak przygotowany biszkopt odstawiam w blaszce do całkowitego wystudzenia. W międzyczasie możemy zająć się jabłkami. Do rondla z grubym dnem przekładam około 900 g pokrojonych w kostkę twardych, kwaśnych jabłek, które przed obraniem ważyły około 1200 g.
Do owoców dodaję 30 ml świeżo wyciśniętego soku z cytryny i 200 ml wody. Zawartość rondla krótko mieszam, żeby rozprowadzić sok w wodzie i pokryć nim owoce. Zapobiegnie to dalszemu ciemnieniu jabłek. Jabłka doprowadzam do wrzenia na średnio niskim ogniu i gotuję przez około 15-20 minut, aż większość jabłek się rozpadnie i utworzy w miarę gładki mus. Czas gotowania może u Was się lekko różnić, bo w dużej mierze będzie zależeć od odmiany jabłek, których użyjecie. Oczywiście w trakcie gotowania trzeba całość czasami zamieszać, szczególnie pod koniec, kiedy pozostanie już niewiele wody. W innym wypadku owoce mogą się przypalić. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji dodaję do jabłek około 100 ml wody. Pozwoli to lekko rozrzedzić mus i da nam wilgoć, której potrzebujemy do rozpuszczenia galaretek. Całość podgrzewam jeszcze przez 2, maksymalnie 3 minuty tylko do zagrzania płynu, a następnie ściągam rondel z ognia. Tak przygotowany mus jabłkowy przekładam do dużej miski, którą łatwiej będzie mi odstawić do lodówki. Do jabłek dodaję 2 opakowania galaretki brzoskwiniowej i krótko mieszam do całkowitego rozpuszczenia proszku. Tak przygotowany mus odstawiam do lekkiego przestudzenia, a następnie wstawiam do lodówki, aż zacznie lekko tężeć. Kiedy biszkopt jest już wystudzony, a mus gęsty, możemy działać dalej. Biszkopt odcinam od boków blaszki i przekładam na blat. Ciasto przekrajam mniej więcej w połowie wysokości, uzyskując w ten sposób 2 w miarę równe blaty. Robię to przy pomocy długiego noża z ząbkami, ale równie dobrze sprawdzi się struna. Działajcie z tym, co macie pod ręką. Jeden taki blat przekładam do blaszki, w której wypiekałem ciasto. Blaszkę wcześniej dokładnie umyłem, dno wyłożyłem ponownie papierem do pieczenia, a boki folią rantową. Jeśli nie macie pod ręką folii, użyjcie papieru, też będzie dobrze. Spód naszego jabłecznika solidnie nasączam połową przygotowanego wcześniej ponczu. Im lepiej ciasto będzie namoczone, tym więcej smaku zyska, szczególnie, że nie dodaliśmy do biszkoptu wanilii ani żadnego innego aromatu. Na tak przygotowany spód wykładam tężejące jabłka i rozprowadzam je równą warstwą po całej powierzchni biszkoptu. Jeśli wyłożycie je za wcześnie, a tak jak ja używacie blaszki ze zdejmowanymi bokami, może spotkać Was przykra niespodzianka w postaci płynu wypływającego z formy. Mówię to ze swojego doświadczenia, więc zwracam Wam na to uwagę. Na warstwie jabłek układam drugą połowę biszkoptu. Robię to przypieczoną skórką do góry, żeby mieć równą powierzchnię pod śmietankę. Biszkopt delikatnie dociskam do jabłek, żeby skleić ze sobą wszystkie warstwy. Nie przesadzajcie z siłą, bo tak jak u mnie dolne ciasto może się lekko zgnieść. Górną warstwę jabłecznika również solidnie nasączam. Nie musicie przy tym używać butelki do nasączania, wystarczy, że użyjecie pędzelka i dokładnie pomalujecie nim całą powierzchnię biszkoptu. Tak złożony jabłecznik trafia do lodówki na czas przygotowania ostatniej warstwy. Do dużej miski wlewamy 300 ml zimnej 36% śmietanki. Dodaję do niej 150 g zimnego serka mascarpone, 40 g cukru pudru i łyżeczkę pasty waniliowej. Chyba nie myśleliście, że w przepisie od męża może jej zabraknąć, prawda? Jeśli nie macie jej pod ręką, zamieńcie część cukru na taki z wanilią. Zawartość naczynia ubijam na sztywno przy pomocy miksera. Ubijanie polecam zacząć od niskich obrotów i stopniowo zwiększać je wraz z powiększaniem się objętości kremu. W ten sposób łatwiej będzie połączyć ze sobą wszystkie składniki i unikniecie dużej chmury cukru pudru unoszącej się w kuchni. Tak przygotowany krem przekładam na górę naszego ciasta i rozprowadzam równą warstwą po całej powierzchni. Jak widzicie, u mnie śmietana delikatnie wystaje poza obrys blaszki. Jeśli nie używacie folii rantowej, lepszym pomysłem może być użycie minimalnie większej formy, np. 20 na 30 cm. Wtedy ciasto będzie trochę niższe, ale bez problemu zmieści się w blaszce. Na tym etapie pozostaje mi już tylko opruszyć całe ciasto grubą warstwą cynamonu. Nie jest on jednak tutaj obowiązkowy, zamiast niego możecie użyć kakao lub startej czekolady. Sprawdzą się równie dobrze. Wszystko zależy od tego, jakiego smaku brakuje Wam jeszcze w tej kompozycji.
Tak przygotowane ciasto trafia do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc do całkowitego zestalenia. Następnego dnia pozbywam się boków formy, folii rantowej i serwuję jabłecznik w towarzystwie dobrej kawy lub herbaty. Dla mnie jest to idealna jesienna kompozycja. Mamy tutaj wilgotny biszkopt, którego migdałowy smak świetnie pasuje do kwaskowych jabłek otoczonych pysznym jabłkowo-brzoskwiniowym musem. Delikatna, lekko słodka śmietanka przełamuje ich smak, a cynamon nadaje całości jesiennych nut. Proste, ale piękne ciasto, które zadowoli każdego. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!